Co teraz? No właśnie, dobre pytanie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Wiem, że tęskniliście, ja też za wami tęskniłem. Słuchajcie, opuszczamy Sankt Petersburg, jednak jeszcze nie mam za bardzo sprecyzowanego, w jaki sposób to uczynię, ponieważ są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka troszkę, powiedziałbym, opcja na obywatela wygodnego, czyli udanie się na dworzec autobusowy i wybranie jakiegoś autobusu, który by nas wywiózł za miasto, po prostu za miasto. Ale czarynka leży, co? Żebranie na psa, no to dość powszechny proceder. Albo jak tam nie będzie żadnego autobusu, to opcja na tak zwanego sandała, czyli wyjechanie komunikacją najdalej jak się da w pożądanym kierunku, czyli w kierunku, moi drodzy, zachodnim, w kierunku Estonii, Iwanogrodu, i później to już sandałowanie i łapanie stopa, więc to, co znamy na kanale. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Do dworca mam za jakieś 3 km, więc troszkę pokutuję, bo nie chcę mi się jechać metrem, jedną linią później przeskakiwać. No więc taka sytuacja, taki początek dzisiejszego vloga, więc zapraszam w trasę i zostawcie łapeczkę standardową, komentarz i podajcie odcinek dalej do swoich bratnich dusz. Dziękuję za uwagę wstępną. Przy wstępie. Za uwagę do wstępu, moi drodzy. Dobra, lecimy. Jesteście? Słuchajcie, mogę się pożalić? Ja się pożalę. Bo ja teraz kilka dni byłem tutaj w hostelu w Sankt Petersburgu. I wiecie, no ja jestem dość częstym gościem w hostelach. Jedyny aspekt, który mnie do tego, że tak powiem, przekonuje, to jest aspekt finansowy. I nie ma co ukrywać, jak człowiek podróżuje sam, to po prostu za każdym razem wynajmowanie pokoju jednoosobowego jest najzwyczajniej w świecie kosztowne. Ale mówię wam z ręką na sercu, że ja im jestem starszy, im dłużej podróżuję, tym bardziej zawęża mi się spektrum empatii co do innych ludzi w hostelach. Tak. Po pierwsze, kiedy masz w pokoju 12 osób, 12 łóżek, no to zawsze ktoś się znajdzie, kto śmierdzi. Jeden, ludzie śmierdzą, słuchajcie, naprawdę ludzie śmierdzą. Dwa, ludzie harczą. Po prostu jest to tak powszechne, w sensie, wiecie, harczą, harpuny, flegmatycy. No normalnie to jest niesamowite, że tak można, będąc w pokoju z innymi ludźmi. 3. Ludzie chrapią, sapią, bekają, przeróżne jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, powiem wam, że z wiekiem moja tolerancja spada na takie rzeczy. I naprawdę, aż teraz poczułem w Sankt Petersburgu, że to jest po prostu lipa, no. Lipa totalna. No i też jest przekrój ludzi. Na przykład w Rosji, kiedy jesteś w hostelu, no to jest ogromny przekrój. Bo hostel to nie jest hostel dla podróżników, tylko dla turystów, to jest hostel przejściowy. Dla jakaś część jest turystów, a głównie tam mieszkają ludzie, którzy przyjechali tutaj do pracy bądź do szkoły, nie? Więc też charakter w ogóle tego miejsca jest taki, powiedziałbym, zupełnie inny niż w normalnym hostelu, gdzie w normalnym hostelu zawsze, wiecie, tak ludzie chcą się poznać, wymienić doświadczeniami, to tutaj ludzie mieszkają. A kiedy mieszkasz w jakimś miejscu, to chcesz spokoju. Przyszedłeś z roboty, chcesz po prostu odpocząć, a że mieszkasz w 12-osobowym pokoju, to masz wszystkich w dupie. Więc dystans. Ja przez te kilka dni tutaj nie poznałem nikogo. Spokoju. Nikogo. Bo ja nie zrobiłem kroku w
w kierunku poznania kogoś. Jeśli ja nie zrobiłem, nikogo nie poznałem. Czujecie bit? Ale to też pokazuje troszkę mentalność Rosjan, bo faktycznie Rosjanie są chłodni. Nawiązywanie relacji nie jest takie hop-siup. Nie jest takie szybkie. Jak na przykład z Białorusinami. Nie. Moi drodzy, nie, żaden wypad. Zobaczcie, w przejściu można jakieś smakołyki kupić. Groszki. 1000 rubli to jest 45 zł, więc 22 zł będzie 500 rubli. Tak mniej więcej. Tak na wagę, tutaj jakieś przyprawy jeszcze. No kawałek przede mną. Muszę podreptać. Sankt Petersburg będzie mi się kojarzył z kanałami, z mostami, z cerkwiami i z kościołami. No i z symetrią. Troszkę mi tutaj język się zaplątał. A ja wspominałem, że ja na ten autobusowy dworzec idę, ale ja nie mam w ogóle planu. W sensie ja nie wiem, czy stamtąd to jedzie. To jest po prostu najbliższy autobusowy dworzec, bo pociągiem mogłem jechać, ale pociąg odjeżdża o godzinie 19, więc to się mija z celem. Więc idę tak na czuja. Zobaczcie, jesteśmy w centrum. Wszędzie są kawiarnie. Nie wiem w ogóle jakim cudem te kawiarnie się utrzymują. Wchodzimy na pierwsze lepsze podwórze. Tutaj po drodze, żeby wam pokazać mniej więcej jaki jest kontrast między tym, co jest na zewnątrz tam, a tym, co jest tutaj w środku. Oczywiście chaty tutaj są kolosalnie drogie. No więc widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Kukuryku! Lawasz. Piekarnia, lawasz. Można kupić takie pierożki z kartoflami za 4 zł, 4,50, 5 zł tutaj z parówką i z serem. Pierożki kartoflowe. Z czym to jeszcze? Z tym kurczakiem. 4 zł, 4 z kawałkiem. Powiem wam, że zarówno takie przekąski na mieście, jak i kawa, czy nawet jedzenie na mieście, nie mówię tutaj w takich restauracjach jakichś wykwintnych, bo w takich nie byłem, ale w tych, których byłem, a mianowicie precyzując bary mleczne, takie tutejsze, rosyjskie, ceny są bardzo przyzwoite i przystępne, a jakość jedzenia jest naprawdę bardzo dobra. I na przykład zjedzenie takiego pierożka za 4 zł, czy tam za 5 zł, u nas nie wiem, czy bylibyśmy w stanie takiego kupić za tyle. Myślę, że u nas to by kosztowało z 15 zł. Co więcej, jak byłem w tej restauracji, w tym barze mlecznym, to tam był normalnie, wiecie, tam były normalnie też desery. Kawałki ciasta, jakieś tiramisu, jakieś takie różne rzeczy. 4 zł. 4 zł, 3,50 kawałeczek ciasta. Niesamowita różnica, niesamowity przestrzał cenowy w porównaniu do tego, co jest u nas. I ktoś zaraz powie, ale kierowniku, ile oni zarabiają? Zarabiają tyle, co Polacy. Zarobki w Rosji, w dużych miastach, w większych miastach, takich jak wielkości 300-400 tysięcy, sięgają kwot rzędu takich jak w Polsce. To jest właśnie, to daje do myślenia właśnie z tego tytułu. A wspominałem wam, że tutaj bardzo dużo Chińczyków? Ogromnie dużo. Chińczyków masa. Studenci, podróżnicy, ogólnie biznesmeni. No biznes na biznesie chińskie.
Jak spojrzysz na mapę, tak wpiszesz China Food, czy jakiś China Restaurant, czy jakiś China Center, jakieś bajery, szmery, ale Rosja jest otwarta na Chińczyków, to widać. My tutaj gdzieś musimy skręcić. To wciąż miasto, to nie są obrzeża, słuchajcie. Dzisiaj jest niedziela, temu jest tak niewiele ludzi, ale dworzec jest gdzieś tutaj. Tylko trzeba mieć większego nosa, żeby go znaleźć. Ktoś zaraz zapyta, kierowniku, ale te łady to pewnie na każdym kroku. A guzik, prawda, zobaczcie, pojechała jedna, co prawda stary model, a tak nowe auta. Ciężko jest ładę zobaczyć w Rosji, znaczy ciężko, no nie tak często jakby człowiek sądził, że ona będzie się pojawiała w przestrzeni publicznej. Naprawdę, to było dla mnie takie szokujące. O, i paliwko w centrum miasta, no to zobaczmy, no. 74 ruble, 61,68. Paliwo w centrum 3,30, 3,50 diesel. Nie ma ogromnej różnicy. Mamy dworzec. Idę zbadać sytuację. I dacie wiarę, że biletu tam nie można kupić na dworcu? W ogóle te systemy jakoś dziwnie działają. Bilety się kupuje obok w budynku jakimś, przy sklepie. Jaki sens w tym? Nie wiem. Automobilny bilet, coś tam. Ostro. Moskwa była za 90 zł. Ja idę, zapytam, ile moje będzie kosztować. Nie tutaj. Czajcie? Kolejna kasa. Kasa, która jest w sklepie spożywczym. Proszę bardzo. Rosja jest naprawdę skomplikowana. Słuchajcie, za 3 godziny dopiero autobus, który będzie kosztował tak plus minus 100 zł za przejechanie 140 km, 150, no ale nie chce mi się czekać. Pogoda jest zacna, siły jeszcze są, więc trzeba jechać. Kurde, ale jajca jak berety, kierowniku. Jedziemy na metro, no. No zobaczymy, co będzie, to będzie. Każdy niesie swoje brzemię. Ktoś może zajmujący się budowlanką, jaki sens jest budowania takiego mostka z małych okienek? No powiedzcie mi, jaki to jest sens? Przecież to już jest mostek zimna, przez który ciepło ucieka. Ale z drugiej strony więcej światła. W sumie, kierowniku, a warto się zreflektować. Więcej światła w chacie. Ma to sens. A już chciałem tutaj powiedzieć, że ten wymysł technologii sowieckiej nie był dobry. A jednak muszę się zreflektować i powiedzieć tak ogólnie, patrząc na te sowieckie budynki, że faktycznie w Sowieckim Sojuzie dbano o doświetlenie mieszkań. Dbano o doświetlenie, słuchajcie. Obwodny kanał. Tutaj teraz trzeba przez metro się przedrzeć. Wiecie, co z takim hajsem w Afryce by się działo? Ja już bym pół Afryki przejechał. Nie no, śmieję się. Bilet muszę kupić 86 rubli, 4 zł. Wydam te wszystkie pieniądze, bo ciężkie takie, ciężkowate. Tieżewleje. Po rosyjsku, że ciężki. No my będziemy jechać, my jesteśmy tutaj. Będziemy jechać gdzieś tutaj, później czerwoną tutaj. Tutaj będziemy próbować się wydostać tutaj. W tą stronę. Powiem wam, że taktyka na grubo dzisiaj. Wjeżdżamy w podziemia Mordoru rosyjskiego. Zobaczcie, jaka głęboka stacja. Co nowa stacja, to głębiej. A mory w stacji po lewej? Gdzie ta kultura? Żarty żartami. Weźcie, wy się skupcie na trasie lepiej, a nie jakieś głupoty w głowie. Stacja otworzona w 2010 roku, 60 metrów głębokości. Coś ja się tutaj zaplutałem, szanowni państwo. Bardzo fajnie przedstawione rysy z życia historyczne, jak kanały pomagały w funkcjonowaniu miasta. Istna Wenecja, co?
mamy stację Aleksandra Puszkina. Rosyjski powieściopisarz, dramaturg, poeta. Ciekawie to jest, naprawdę bardzo ciekawie jest to wszystko wplecione w przestrzeń publiczną. Ta pamięć o ludziach, których warto pamiętać. Drzwi zakrywają się. Следующая станция Автора. Jeśli analiza wstępna trasy dobrze przebiegnie, no to tutaj powinienem wyjechać z miasta. No zobaczymy. Awtowo, tak się stacja nazywa. No i proszę mi powiedzieć, co teraz? Co teraz? No właśnie, dobre pytanie. Słuchajcie, niektórzy w ogóle nawet nie wiedzą, gdzie jest Iwanogorod. W sensie nie kumają miasta w ogóle. To jest dość ciekawe, ale podpowiedziano mi, żeby pójść tutaj pod cyrk i spod cyrku tam są jakieś niby maszyny, które odjeżdżają w tamtą stronę, ale no palcem po maku pisane. Co tu dużo mówić. Wszystko na czuja. Pogoda dopisuje 0 stopni. Deszczu nie ma, delikatny wietrzyk, więc nie jest źle. Może nie jest 0, bo woda by zamarzła w sumie. Byłyby tak tego, więc jest na plusie 1 albo 2 stopnie. Bo jak patrzyłem, to w nocy było -3. Babuszki rozmawiają. Przed nami tutaj cyrk, szanowni państwo, czyli miejscówka w Sowieckim Sojuzie, która dawała rozrywkę, dawała możliwość spędzania czasu wolnego za przyzwoite pieniądze. W świecie zachodu już cyrki odeszły, bo nie są, jak to ująć, nie wchodzą w normy. Wiele kwestii, które funkcjonują w Rosji, już nie funkcjonują, moi drodzy, na zachodzie. Bo to i prawa człowieka złamane, bo to i prawa tych zwierząt złamane i różne. Może jakaś marszutka będzie jechała. Zapytamy. Dacie wiarę? Tutaj pani pomogła. W ogóle nie wiem, marszutki się zatrzymują kompletnie przy chodniku. Zobaczcie na to. Tu nie ma żadnego znaku. Po prostu tako jest chodnik. No i chyba tak umownie one tutaj się zatrzymują. I najlepsze jest to, że miejsca nie było, bo ktoś sobie na przykład, wiecie, zarezerwował elektronicznie, ale nie przyszedł. A ja przyszedłem przez przypadek, ty. No i jestem, jadę. Mam bilet. Tu pani, co siedzi, to mi właśnie pomogła, ta z przodu. I lecimy, ty, na Kingisept, gdziekolwiek to jest, panie drogi. Lecimy. Udało się wszystko zgodnie z planem nieplanowanym. Śmiało można powiedzieć, że infrastruktura dla autostopowicza jest naprawdę przednia, ale samo wyjechanie z Petersburga kosmos. Miasto jest tak rozległe, tak, wiecie, skomunikowane, autostrady, węzły komunikacyjne, że sprawia to problem. Ale jest to do zrobienia, więc na spokojnie.
Ależ ja nie lubię jeździć takimi marszrutkami, busami. Tragedia. Godzina 40 jazdy. Już czuję, że tak mnie brzuch boli. I tak się źle czuję. Ale na szczęście zaraz wysiadam, więc... nie polecam. Oj, zmienię. No dobra, poszli. Jesteśmy w mieście Kidney Sep. Kurde, co my tu robimy? To jest dopiero ciekawa sytuacja z tym miastem. Miasto ma nazwę od komunisty Kidney Septa, którego władze estońskie straciły. Ale tutaj się ciekawie przecinają kultury, a mianowicie estońska, rosyjska, no i rzecz jasna bardzo dużo przybyszy, którzy przyjeżdżają za robotą, zarówno do Rosji, jak i do Estonii. No i tutaj właśnie się mieszają, bo to jest strefa już taka, można powiedzieć, przygraniczna spokojnie. Do granicy jest 25 km. Ja na razie nie będę się pchał na granicę, bo tam ponoć po 8 godzin się stoi. Pójdę, zobaczę hostel. O, kierownik się taki wygodny zrobił. Po hostelach się rozbija. Słuchajcie, w nocy na minusie. A jeszcze może byśmy poszli coś popatrzyli tutaj. To jest niewielkie miasteczko, 45 000, coś takiego mieszkańców. Więc... Здравствуйте! No, więc sobie coś tutaj popatrzymy jeszcze. Powiem wam, że jak chodzę po tej Rosji z tą kamerą, naprawdę nie miałem jeszcze jakiejś nieprzyjemności z tytułu właśnie vlogowania, nagrywania. Z reguły właśnie tak jak przed chwilką tutaj widzieliście, ktoś się przywita, ktoś machnie. Z reguły to jest bardziej nawet tak w pozytywną stronę, na zasadzie cieszą się, że ktoś po prostu tutaj jest, no i robi w ogóle film, nie? Na zasadzie taki nowy świat. Jakiś vloger przyjechał i tutaj pokazuje te nasze kąty. O, ładzisza, ładna biała, kupiłbym od ciebie, morda. Supermarket, a tutaj jest hotelik. Ponoć hostel miał być, no. A jest hotelik, no ale zobaczmy. Mordo, wyskoczył jak Filip ze śmietany, ty. Zobaczmy, jakie tutaj ceny nam krzyknął. Kurczę, najlepsze jest to, że ja mam 20 zł, czajcie? Mam 2 dychy, nie wystarczy na ten hostel, nie ma bata, że wystarczy. Muszę po prostu wymienić dolce, nie? Ale się hajs na Białorusi, a w Rosji jak się pieniądze rozpływają? O kurde, mówię wam. Stare fotografie. Jakieś wojsko sobie ćwiczy. Tutaj jakaś zbióreczka. No, powiem wam, że tutaj jest miks kultur. Ale w tym hoteliku, hotel butikowy, że tak powiem, no, wciskam i ten hotel butikowy, pani powiedziała 350 zł. Już mówię w przeliczeniu. Tam gdzieś dalej niby jest hostel, więc tam sobie pójdziemy, ale skoczę tutaj, coś kupię do jedzenia, bo jestem głodny, a przydałoby się coś zjeść. No więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie tutaj. Ewentualnie zawsze w pogotowiu jest namiot. Ten namiot ze mną już jedzie, on jest, daje mi spokojną głowę i to jest najważniejsze, ale jeszcze ani razu nie był użyty i to jest fakt. To jest po prostu fakt. No to do sklepu. To taki prawilny supermarket. Tutaj może coś ciepłego zjemy. O człowieku. Jedliście hurma. Kaki. Kaki tutaj kosztuje 9 zł za kilogram. Pyszne. Jakbyście nigdy nie jedli, to spróbujcie. Zobaczcie, to wszystko tak jak poukładane, tak jak i u nas. Szczerze powiedziawszy. O, tutaj jakieś pyszności. Można sobie kupić. Nie, chyba coś ciepłego byśmy zjedli. Tylko co tutaj ciepłego, mordo, zjeść? Ty, zobacz. 3,50 chleb, taki nieduży. Tutaj tak samo, około 3 z kawałkiem. No, pieczywo też tutaj jest takie, powiedziałbym, 2 zł, taki ponad 2 zł. 3 z kawałkiem. Takie nasze ceny, co? Supermarketowe. By chyba się skusił na tą pizzę. Dobrze wygląda. Jeszcze tutaj jest jakaś salami, ale to chyba nie dla nas. Pizza zjedzona. Smutne takie miasto, co? W takiej jesiennej aurze.
Ktoś tutaj tak na nielegalu. Tutaj na lewo marszruty, które jadą w stronę Petersburga. Powiem wam, że takie szare życie. Szare życie, no. Ja tam w tym sklepie pytam panią, czy w mikrofalówce mogę nagrzać, nie? Gdzie jest jakiś talerzyk, żeby to nagrzać. Ona do mnie mówi: człowieku, weź to w reklamówce włóż i nagrzej. Ja mówię, jak w reklamówce? I ona na mnie, wiecie, ja na nią tak patrzę i z niedowierzaniem. Ja mówię, nie, no gdzież w reklamówce? Do mikrofalówki w reklamówce? A ona mówi, no tak, no. Ja mówię, nie, no przecież nie można. Mówię do niej, niezdrowo, nie? No bo co ja do niej miałem powiedzieć? Ona na mnie patrzy jak na głupiego. No i pytanie do was, kto ma rację? Włożylibyście do mikrofalówki pizzę w reklamówce? No to przecież się mija z celem. To, że będzie ciepłe, a gdzie taka cienka reklamówka? Przecież to nie, to się topi, to wchodzi, to reakcja zachodzi, to nie ma bata. Kurde, myślałem, że tutaj chodnik jest, a nie ma. Nieźle, ciekaw jestem, jak granica będzie wyglądała w takim wypadku, w takim układzie. Proszę zobaczyć. Moskwa, Krem, 11 Oktabria 1984. No to jest grubsza akcja. Dekret Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. I tutaj jest miasto i za odwagę hardducha wykazane przez pracowników miasta w walce z nazistowskim okupantem podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej miasto Kinisep otrzymuje Order Wojny Ojczyźnianej 1. stopnia. Widzieli? Jak dowalili tutaj orderem? W sumie życie w takim małym mieście ma swój klimat. Wszędzie blisko, z reguły większość rzeczy jest. Tutaj po stronie rosyjskiej to jest miliard kafeterii, w sensie wszędzie można machnąć sobie kawkę, wypić. Ja nie wiem, jak oni w ogóle funkcjonują w tym całym biznesie kawowym, ale jakoś dają radę. Supermarkety są, wszystko jest. Życie jest na pewno tańsze niż w takim dużym mieście jak Petersburg czy Moskwa. I jakoś się układa. Karla Marksa, ulica. Wchodzimy w tak zwane ciemne osiedla. Ale nostalgicznie. A co mnie podkusiło w ogóle, żeby pojechać w takich miesiącach, wiecie, taka Białoruś, Rosja? Nie wiem. Szczerze powiem wam, że nie wiem. No temperatura niska, pogoda taka... Здравствуйте. Pogoda taka, wiecie, jako taka, bo tam normalnie ludzie mieszkają, a chata wygląda jakby się waliła, w sensie ta kamienica. Nie wiem, co mnie podkusiło. W każdym razie jestem, nie? Jestem, pomimo przeciwności losu. Troszkę ten wymiar i sposób podróży, jak widzicie na odcinkach, on się zmienił i częściej jestem w hostelach, w sensie cały czas w sumie, ale nic w tym takiego, wiecie, trudnego, ale nie wiem, co mnie podkusiło. Może jakieś nowe wyzwanie, chęć czegoś, spróbowania czegoś w innym wymiarze, bo przeważnie się podróżuje po tych stronach latem. Myślę, że nie widzieliście żadnego youtubera, który by podróżował właśnie jesienią na przełomie właśnie zimy. Może? Wiecie, we wszystkim człowiek może się znudzić, w podróżowaniu też, więc no ja na razie jeszcze nie czuję znudy. Jakieś różne takie szukam sposoby na to, żeby urozmaicić te swoje podróże. No i manewrowanie pogodą i temperaturą na pewno jest ku temu dobrym sposobem, jakimś narzędziem. Idę, zapytam szefową, ile tutaj ścięcie. Perikmacherskaja, czyli fryzjer. Tylko jak tam wyjść? Tędy chyba. No, zapytamy, ile będzie kosztować. Aha, guzik. Ty wejdziesz. Mordo, wejdziesz. To jak nie ty. No tutaj. Zamknięte. Pocałuj. O, sorry. Dzięki. No już się chciałeś, ty. Miało być elegancko, na dżentelmena, ogarnięte. A gdzie tam, panie? Robota już skończona, 16 do domu. Kto będzie dłużej pracował? Co to, mój biznes? Czy tylko ja się czuję, jakbym się troszkę przeniósł w czasie? I to jest właśnie ten klimat, którego ja szukam na wschodzie. Nie Petersburg, nie Moskwa. Nie zależy mi na tym, żeby chodzić, słuchajcie, podziwiać piękne, odrestaurowane
zabytki bądź miejsca. To właśnie takie miejsce jak tutaj. To coś ma w sobie. No zobaczcie na to. Proszę bardzo. Ja wam to pokażę, bo wam tego nikt nigdy w życiu nie pokaże. Tadam, pulpetina rosyjska. Proszę bardzo. Zobaczcie, osiedlowa. Można głaskać? Chodź, nie bój się. Ach, Holender. Liście kasztanowców. Zobaczcie. Kurde, one są wszędzie. Ciekaw jestem, o co chodzi z tymi elewacjami. Czy to są wspólnoty? Czy to są na przykład, słuchajcie, spółdzielnie? Czy oni w jakiś sposób wpływają, mają wpływ na to, jak to wszystko wygląda tutaj? Czy może jednak nie mają kompletnie wpływu? A, jest kolejna pulpetina. Spałem sobie w piwni, tak? A jak? Oj, tutaj bym nie zauważył. Witam serdecznie. Jakiś wywiad? Można by było coś o życiu w Rosji, że tak powiem, na ulicach? A ty swojska czy nie swojska? No dawaj podrapie, no. Co ty? A, pod uchem podrapie. No i co? Swojego pozna. Dawaj murdziula ze mną. Dawaj do Estonii pojedziemy. Ja ci paszport zrobię. Będziemy mieszkać w Białymstoku. Ja ci będę rybki kupował. Patrzcie na to. Ośka, pulpety chodzą po ośce. A to jest mój hostel. Hostel Park. Czujecie bit? 2 kondygnacje. Ogrzewany. No i kto komu zazdrości teraz? Komfort, czyli komfortowy. Teraz pytanie, czy oni dolarki przyjmą, czy nie przyjmą? Mogą powiedzieć, nie, wypad, gnoju, dolarów nie chcemy. Mi wczoraj pani w nocy powiedziała, że ona takiego banknotu dolarowego to nie przyjmie, bo on wygląda na stary. No i wyobraźcie sobie, musiałam wracać, wymieniać na nowy, bo pani się jakość banknotu nie spodobała. O, tutaj chyba stołówka jest. Hostel. X to jest chy, o, cy to jest sy, ty, ly to jest taki właśnie, kurczę, but z obcasem. Ze mną to się nauczycie życia. O. Czekajcie, wyłączę, nie? Żeby nie speszyć nikogo. Pani tutaj mówi, że nie ma na początku, bo jakaś grupa przyjechała. Ja tam stoję, jęczę. Mówi, dobra, no to jest. Mówię, teatr totalny. No bo z reguły jest trochę tak, że jak przyjeżdżasz do takich miejsc, to wolą powiedzieć, że nie ma, wychodzisz i nie ma problemu, nie? Ale tylko jak jęczysz, no to w końcu się znajduje. I uwaga, 65 zł za nockę, nie? Plus dodatkowa opłata za rejestrację obcokrajowca w systemie. Rejestracja 12 zł dodatkowo. Nie wiem, jak wygląda pokój, bo tutaj nie ma w ogóle alternatywy chyba. Co, ja będę spał za 350 zł w jakimś hoteliku? Bez sensu. Tutaj zobaczcie, przystanek tego, nie? Przystaneczek. No i ktoś deski wyrwał, no to się takie deseczki założył. No i co? I służą. Nie poszanowali. Kto nie szanuje, ten nie ma. Taka życiowa zasada. Nie byłbym sobą, gdybym po drodze nie zapytał w innym miejscu. To jest chyba gościnica jakaś. Nie. Adwokat. Ty to, gdzie jest ta gościnica? Jak tam dojść? Tędy? Ale jajca. Jest i pulpetina numer 379. A gdzie jest gościenica? No mordo, ja nawet nie mam ci szprotki, żeby rzucić. No fajna jesteś. Fajna, bo jeszcze mnie... Oj, jak chcę się podrapać. Deficyt łaskotek. Przyszedłem tutaj do tyłu. Coś tutaj mi nie gra. Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra. Ty. Niby buty jakieś stoją, ale nie ma nikogo na recepcji. Nie ma w ogóle, wiecie. To są właśnie takie domy, no. Domy dla ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy, do szkoły. Przyszedł i nawet nie zobaczył, jaka cena. Dobra, nie ma co tutaj kombinować. Babka mnie... Dzisiaj jest niedziela. Jest godzina prawie 17, a babka mnie wysłała do banku. I wyobraźcie sobie, że ponoć w Rosji banki tak pracują, nie? Powinny pracować. Zobaczmy, czy będzie działać. Jak bank będzie otwarty o tej porze, mistrzostwo świata. Tędy?
A może inne wejście? Nie. Tutaj ktoś tam siedzi. To jest bank? Nie, to nie jest bank. Mordo, co ty kombinujesz? Nie mam dobrych wiadomości. Pulpetinka, kochana. Nie mam dobrych wiadomości. W sensie bank nie działa. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci tam nie działa. Do jutra nie działa, bo dzisiaj niedziela. Faktycznie no w Rosji nic tutaj nowego. Nie ma gdzieś tutaj wymienić, nie jak Antora. No nic, idę wezmę plecak, bo ona mnie taką nie za tego. Nie powiedziała, że ona dolarów nie przyjmie. Idę wezmę plecak, pójdę do sklepu, kupię jedzenie i postawimy namiot i tyle. No. Na granicy nie będę jechać, bo ponoć tam się stoi bardzo długo, nawet po 8-10 godzin. Więc może się to trochę, wiecie. No nie chcę też być zmęczony. Przeholować tam po prostu. Apteka. To wygląda jakby tam, nie wiem, strzeliła co najmniej jakaś bomba atomowa. Betonowe balkony. Zobaczcie. Podoba wam się? W ogóle co wzbudza w was ten widok takiej architektury? Plecak odebrany, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lecimy za miasto. No bo co ja zrobię? Tutaj nie ma w ogóle żadnej innej, że tak powiem, opcji. No chyba, że na tak zwany krzywy ryj do kogoś na chatę. No to ale jak to ma być? No to będzie, bo ktoś się znajdzie, kto zaprosi. A wiecie, że ja nie należę do osób strachliwych i osób, które by odmawiały tego typu zaproszeń. Jeśli czuję, że chciałbym i potrzebowałbym, na ten moment jakoś tak nie za bardzo, bo ten komfort, że tak powiem, noclegowy, namiotowy w zupełności mi będzie wystarczył. No dawaj mordo, co się cykasz. Słuchajcie, woda jest, banan jest, serek twarogowy z koperkiem jest, chlebek biały jest, kolacja jest, nie ma lipy. Nie kupuję więcej, bo jak jutro będę w Estonii, no to bez sensu nabierać, jak ja tam sobie zapłacę wtedy kartą i będzie bez problemu. Będzie bez łachy, tak zwanej. No, a dzisiaj na kolację to spokojnie wystarczy. Wasze zdrowie. Tutaj można roboty znaleźć jak coś. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Żebyście mi nie mówili, że ja wam roboty nie znalazłem. 74 290 rubli za pracę w supermarkecie Magnit. Przeliczcie sobie, ile to nam wyjdzie w złotówkach. Ale ja wam życie ustawię. Widzicie? Ze mną to wy nie zginiecie. Kartofel 45 za kilogram. Marchewka 45, czyli 2 z kawałkiem. Kapusta 55. Zdrastujcie. 2,40. Lug 40, czyli złote 80. Zobaczcie, no można dużo tutaj kupić świeżyny. A to jest co to jest? Kuszkowa żurawina. Ja pokażę. Zobaczcie, jaki winograd. Chiński kazyda. Ну, это в местах просто назвали. Не, это по Серьезно? серьезному переводу. Ciekawe. Да, это китайский, да. Kitajski, chińskie języki, coś takiego. И вот еще вот такой вот китайский. Еще. A, tam jeszcze takiego pani tutaj sprzedaje taką tak zwana ściana chwały. Jak ktoś zasłużył czymś, no to siłą rzeczy zostaje tutaj, że tak powiem, przedstawiony. Proszę. Ale są też nowe, że tak powiem, z nowej ery osoby, młode, które zasłużyły się tutaj właśnie na tym. No ja też jestem ambasadorem swojego miasta w Siemiatyczach. Ja poszłów, udacia. Chłopaki młodzi podeszli do mnie i pytają, jaki kanał. No ja mówię, że tutaj jak to daleko. Oni spojrzeli, zobaczyli tam 300 000, nie? Że tam w ogóle wow, nie? Że tam kurde kosmos. Zobaczcie, jak świat się zmienia. Dziś autorytetami są youtuberzy, osobami podziwianymi w głowach młodych ludzi. Zupełnie inne czasy. Na ludziach robi wrażenie to, że ktoś ma 300 000 subskrypcji, może już nawet i więcej na kanale jest. Nie pamiętam, bo nie patrzyłem, ale to robi wrażenie. A nie to, że ktoś na przykład napisał 15 książek albo jest wykładowcą habilitowanym, tak jak było kiedyś. Rozumiecie? To jest ciekawa konkluzja właśnie związana ze zmianą, którą my doświadczamy.
wasze dzieci, młode dzieci będą kiedyś jeszcze bardziej może podziwiać właśnie twórców. Tak mi się wydaje. Ciekawe doświadczenie. To już nie pierwszy raz w ogóle, powiem wam szczerze. Sława bohaterom. Tutaj powinien być tak zwany ogień, który nigdy nie gaśnie, ale niestety zgasł. Ok. A tutaj sława gierojom. 41-44. II wojna światowa. Jakiś pustostan. Uuu. Kierowniku, może nocleg nie pod namiotem, a w pustostanie jakimś? Niewykluczone, moi drodzy, ale niewykluczone jest też to, że kończymy odcinek właśnie, ponieważ czas antenowy nam się kończy. Normalnie kurczy na moich oczach. Cerkiewka, może przy cerkiewce postawię namiot, nie wiem. W każdym razie to, co się wydarzy z noclegiem dzisiejszym, zobaczycie w kolejnym odcinku, żeby nie przeciągać i nie trzymać was dłużej, żebyście też z chęcią przyszli na kolejny odcinek. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie prawdopodobnie ostatnim odcinkiem z serii Rosja jest jak to daleko, gdzie będę przekraczać granicę z Estonią. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, żebym przekroczył ją, bo jak nie przekroczę, no to będziemy dalej pompować odcinki z Rosji i tych odcinków będzie dużo. No więc trzymajcie kciuki za mnie. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej na koniec. Trzymajcie się, dbajcie o siebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Rosji. Albo z Estonii już. Sam już nie wiem. Kurczę, pogubiłem się w liczeniu tego wszystkiego. Dobra, do usłyszenia.